Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy mieli drugi unboxing na kanale. Jeszcze mieliśmy unboxing Remingtona, który żeście oglądali. W tej chwili mam drugą rzecz do otworzenia, tak zwanego unboxingu. Jest to pistolet tym razem, ale też czarnoprochowy. Można powiedzieć taki rodzynek, jeżeli chodzi o broń krótką czarnoprochową. Jest to Derringer czeskiej firmy Great Gun. Także przyszło to w takiej paczuszce. Nie jest to sam pistolet, jest tutaj jeszcze taki zestaw dodatkowy do niego, dlatego ta paczka wydaje się taka trochę duża, jak na taki mały pistolet. Ok, będziemy otwierać tą paczuszkę, zaraz, żeby było dobrze widać. Chciałbym, żebyście widzieli tu mniej więcej. Zatrzymałem się, jestem akurat w trasie, zatrzymałem się w takim miejscu, jak zwykle fajnym, żeby Wam pokazać trochę krajobrazów Polski. No ale niestety tutaj tak gryzą komary, że jakieś bzyki, takie inne pszczoły, że ciężko wytrzymać, ale może jakoś damy radę. Szczelnie zapakowana. Dodam tylko, że paczka ta jest to paczka europejska. To nie jest paczka z Polski, tylko można powiedzieć z któregoś europejskiego kraju. No nic, tniemy to mocno. Strasznie mocno zapakowane. Nie chcę tam przeciąć czegoś, dlatego ja tak głęboko nie chcę ciąć. Ale już dobieramy się do niej. Tutaj musimy sobie pomóc nożem. Postawiłem kamerę tak, że muszę to robić na masce samochodu. O, na samym początku mamy jakąś fakturę, którą odłożę na bok. Ok. Proszę. Wszystko jest wypchane szczelnie. Taką oto tym. I patrzmy, co my tu mamy. Co my tu mamy? W zestawie, jak widzicie, był też proch. Czarny proch. Bezuvit. Którego u nas jest bardzo ciężko dostać. Zamawiając zestaw, macie taki czarny proch w zestawie i możecie sobie trochę postrzelać. Stawiam go na bok. Zobaczmy teraz same pudełko z Great Gunem, czyli z Derringerem. Pięknie wygląda. Widać, że jest to coś z tamtej epoki. Drewniane pudełeczko. No fajnie, tutaj jest, że tak powiem, to wszystko wygrawerowane. Zajrzyjmy do środka. I mamy to maleństwo. Proszę. Tak wygląda Derringer z firmy Great Gun. Czeska produkcja. Jest to czterocalowy pistolet. Lufę ma 4 cale. Taką troszkę dłuższą. Lufę mamy oksydowaną na czarno. Tutaj mamy pokryte niklem. No spodziewałem się, że będzie to większe. Od razu mówię, jest to kaliber 9 mm. Czyli ten mniejszy. Normalne Derringery to mają tam tak samo jak zwykłe czarnoprochowce. Czyli tam 0,44-0,45 cala. No ten ma 9 mm, czyli jakieś 3 mm mniejsza kulka wchodzi do lufy niż chociażby w Remingtonie 1878. Nie, ale wykonany jest, powiem Wam, pięknie. Jest to cudeńko. No, mała zabaweczka, którą chyba sobie postawię gdzieś, kurczę, na biurku
na jakimś stojaczku i to będzie tak, będzie fajnie wyglądało. Zobaczmy kurek. No tak, tu mamy kurek, cyngiel takiej postaci. Jedna komora i druga komora, kominki. Powiem wam tak, no strasznie to małe, ale to jest taki pistolet właśnie kieszonkowy. Derringer powstał już w 1800 tam którymś roku. Powiem wam taką ciekawostkę, że przy okazji, że takim Derringerem zabito, czy nie takim, ale właśnie pistoletem miniaturowym, takim kieszonkowym, zabito Abrahama Lincolna w teatrze. Zginął w zamachu i właśnie zamachowiec posiadał taki mały pistolecik Derringer, który przystawił do głowy i zastrzelił Abrahama Lincolna. Także są różne rodzaje tych Derringerów. Są większe, mniejsze. Ten jest wyjątkowo mały, ale wyjątkowo piękny też. Zaraz wam pokażę resztę rzeczy do niego. Nie mogę się napatrzeć, powiem szczerze. No tutaj to wszystko, całe wykonanie tego to jest arcydzieło. To nie wygląda tak naprawdę jak w internecie. Na żywo to wygląda dużo lepiej. To drewienko, to wszystko jest tak spasowane. No naprawdę piękna robota. Zobaczymy jak będzie on działał, jak się nim będzie strzelać. A jest to taki dodatek do strzelania na strzelnicy. Ciekawostka. Świetnie to wygląda, naprawdę. Nic, no i pięknie jest też zapakowany w takim eleganckim pudełku. Historycznie dobrze dobrany. Tu proszę jeszcze zobaczcie, jak wygląda sam kurek i zmiana kominka. Przesuwamy taki dzyndzel na drugi kominek i wtedy możemy oddać strzał w drugi kominek. W ogóle pozycja bezpieczna jest taka: jedno pociągnięcie i tutaj nam nie wystrzeli. Możemy to też właśnie w taki sposób przenosić. Naciągnięty na jeden. Gdy chcemy oddać strzał, pociągamy do tyłu. No i teraz wiadomo, gdy uderzymy, kiedy naciśniemy spust, to nam wystrzeli. Po wystrzeleniu z jednej lufy, przy naciąganiu na drugi strzał, przesuwamy po prostu ten dzyndzel na drugi kominek i oddajemy drugi strzał. W ten sposób oddajemy dwa szybkie strzały i myślę, że jako pistolet obronny to się spisze bardzo dobrze. Mało tego, widziałem nawet gdzieś tam filmiki na YouTubie, gdzie z takiego maleństwa, no, tylko że tamto akurat był kaliber 44, 45, strzelał człowiek ze 100 metrów w tarczę. Także sami widzicie, że chociaż takie maleństwo, ale można tym się fajnie pobawić i można tym się na pewno też obronić. Co tu jeszcze mamy w środku? No, tak jak myślałem, bo tak to wszystko jargoliło. Kule nam się tutaj rozsypały. Dosyć istotną rzeczą w takim rewolwerze ładowanym od przodu jest wbijak czy podbijak. Jak to nazwać? No już nie pamiętam, jak to się dokładnie na to mówi, ale chyba podbijak. Specjalnie do 4-calowej lufy. Proszę, tu mamy coś takiego. Ubijamy tym proch, wciskamy tym kulę. Powiem szczerze, ta rzecz też jest zrobiona bardzo ładnie. Jest to chyba mosiężne, takie żółte. Co tu jeszcze mamy w tym zestawie? Oprócz prochu, pistoletu i ubijaka mamy jeszcze pudełeczko kapiszonów. To bardzo dobrych kapiszonów. Polecam tą firmę. Naprawdę fajnie działają, nie ma żadnych niewypałów praktycznie. Ja miałem ostatnio tylko jeden i jak do tej pory na 1,5 paczki
Żaden się więcej nie przytrafił, także super, że akurat te. No i co jeszcze? No i te kule, które się porozsypywały. A, jeszcze coś mamy. A, to są kule. Pokażę, jak ona wygląda. No, malutka kulka. Ale jeszcze jest, o, tutaj coś. Mamy jeszcze kluczyk do kominków, taki chyba specjalny właśnie do Derringera. Proszę. Też ładny kluczyk. No fajnie, że zadbali o wszystko. I kominek. Jeden tu jest, drugi. Zapasowe kominki. Fajna rzecz. Ok. I to było właśnie w tym zestawie. Jeszcze nakręcę Wam troszkę, jak wygląda ten pistolet z bliska. Może włączę inną kamerę. Mamy tutaj tak wygląda Derringer 9 mm kaliber. Firma Great Gun, Czech Republik. No jest to naprawdę maleństwo. Tutaj ta rączka to jest takie naprawdę ciupinka. No ale mimo, że ciupinka, no niestety, ale robi dosyć mocne obrażenia. Może być traktowany też ten pistolet jako pistolet obronny. I tutaj już naprawdę w przypadku obrony to możemy komuś zrobić dużą krzywdę takim pistoletem. To już jest ostateczność, jeżeli użyjemy czegoś takiego. Osobiście nie polecam, ale gdy zależy od tego nasze życie, no to możemy się czymś takim małym bronić. I właśnie też sam dokupiłem sobie do tego pistoletu, dokupiłem sobie kaburę, którą zaraz też odpakuję tu przy Was. Ona już nie była w zestawie, do tego przyszła oddzielną paczką, ale z tego samego sklepu. Także no piękna rzecz. Tutaj takie szczegóły. Ta lufa. To jest jeszcze dwukolorowy ten pistolet. Do tego tak fajnie wygląda. Chociaż gdyby był cały chromowany, czy tam w tej stali szlachetnej, nie rdzewiącej, to też by fajnie wyglądał. Chociaż no i czarny, ten też kolor jest super. To jest taki kolor błyszczący czarny, to nie jest mat, tylko taki błyszczący, naprawdę super. Super rzecz. Dobra, przejdźmy teraz do odpakowania jeszcze kabury do tego pistoletu. Kabura jest też malutka, no bo mamy malutki pistolet. Kaburę możemy sobie założyć na pasek. Ma z tyłu taki, to nie jest z klipsem jednak, tylko po prostu musimy wsunąć za pasek. Zaraz wyjmiemy ją całkiem. Hop. Piękna, brązowa. Czuć, aż pachnie skórą. Naprawdę piękna robota. I też tutaj jest podpisane Great Gun, Derringer 9 mm, lufa 4 cale. Piękne, przyszyte bardzo grubą nicią, widzę. Błyszczy się. Tu mamy takie zapinkę, żeby, prawda, nam nie wypadł pistolet w czasie przenoszenia. No świetnie, zaraz spróbujemy go tutaj włożyć. Myślę, że proszę. Zabezpiecza nam od razu kurek.
przed przypadkowym otwarciem. Nie otworzymy, kiedy mamy, nie pociągniemy, że tak powiem, kurka, żeby się sam naładował pistolet. Także możemy go przynosić załadowanego bez kapiszonu chyba, no bo jakby tutaj na kapiszonie się to nie może oprzeć, chociaż niektórzy mówią, że można przenosić ten pistolecik nawet kiedy ten kurek oparty jest na kapiszonie. On nic wtedy nie wypali tak czy inaczej. Musi być uderzenie. Także no, świetna rzecz. Oczywiście no, na pasku nie będę Wam pokazywał, jak będę na strzelnicy, to Wam pokażę, jak to wygląda. W każdym bądź razie z tą kaburą pistolet prezentuje się jeszcze lepiej. Aż naprawdę Micha mi się cieszy, kiedy to widzę. I tą kaburę. Naprawdę świetna rzecz. Będę powoli kończył, gdyż muszę się zbierać. Tutaj mamy jakieś chmury nadciągają. Tu macie piękny obraz. Widok naszego kraju. Jesteśmy akurat na Podkarpaciu w tej chwili. Także nie będę mówił dokładnie gdzie, ale to jest widok podkarpackich wiosek. Także kończymy na dzisiaj ten krótki unboxing. Niedługo się pojawią następne filmy na moim kanale, także zapraszam Was do oglądania. Jeżeli chcecie, aby kanał się dalej rozwijał, to dawajcie suby, dawajcie łapki w górę. Bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy i dalszego kręcenia. Mam jeszcze dużo do pokazania. Nie tylko takie fajne zabaweczki jak ta, ale i na przykład niedługo będzie filmik o bardzo fajnych replikach pistoletów współczesnych, wiatrówek, także zapraszam, już nad tym filmem pracuję, także będziemy niedługo mieli fajny też film. Będzie niedługo też fajny film, ukaże się na kanale właśnie o takich trochę nowszych rzeczach. Także dziękuję i pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć!